Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj miejsce cmentarz. Nie jest to, że tak powiem, dla wszystkich ulubione miejsce, natomiast postanowiłem w rocznicę śmierci, odejścia pewnego człowieka nagrać tutaj materiał. I w zeszłym roku również opublikowałem pewną informację na temat tego człowieka. No jest to człowiek, który miał wpływ na uratowanie mi życia w roku 2023. Natomiast przez wiele był osób wyklęty, jak się później okazało, uważany za bardzo złego człowieka, ze złą opinią, będącego gdzieś, nazwijmy to nawet marginalizowanego, na marginesie gdzieś społeczeństwa, wyrzucany z tego społeczeństwa. Również elementy stalkingu, gdzieś problemów tego typu. Natomiast do czego zmierzam? No był to człowiek, który mi gdzieś tam pomógł, zrozumiał, że mam rację już wtedy i pod kątem pewnych spraw no miał wpływ na uratowanie mi życia, natomiast zapłacił za to też cenę w ówczesnym czasie, no bo miał na przykład takie przypadki, że ktoś wjechał mu w płot domu samochodem, czyli gdzieś naprawdę takie już poważniejsze gdzieś próby, nazwijmy to zastraszania nawet, i nie był to Polak, od razu powiem, bo osoba się znalazła, przeprosiła nawet, zadośćuczyniła finansowo, także też gdzieś tam błąd został zrozumiany. Natomiast jak po miesiącach się okazało, próbach też wymazania tego człowieka, bo mówię, gdzieś tam nie jest wygodny, bo jest kojarzony na przykład gdzieś ze środowiskiem undergroundowym, nie gdzieś tam powiedzmy z wyższych sfer salonowych. Natomiast no, nie zawiódł. I teraz przed Bogiem no, nie zawiódł człowieka i pomógł go uratować. Także też no, to jest ciekawa gdzieś historia. Dodatkowo mogę powiedzieć jedną rzecz, że pan Łukasz, nazywany przeze mnie czasem papusią, żartobliwie powiem, no, zaczął nawet szukać Boga w kościele, także też po poznaniu pewnych gdzieś większych detali zrozumiał, że to jest sprawa, nazwijmy to, którą warto powiedzieć ludziom w Gorzowie Wielkopolskim. Nie należy tego kancelować, natomiast no, sprawa tak się potoczyła, że na dzień dzisiejszy no, ciężko się gdzieś tutaj przebić z pewnymi informacjami, aczkolwiek mam nadzieję, że to się uda i wszyscy w Gorzowie będą de facto szczęśliwi. Także mówię, no, nie zawsze jest tak, że wszystko co złe to jest 100% złe, jak to niektórzy odbierają. Mam nadzieję, że inaczej, ja na pewno nie zapomnę tego człowieka, nawet jakby mnie finansowo ktoś próbował presować, bo po prostu bym był nikim wobec siebie i jest to człowiek, który na pewno by się sprawdził w walce. Dodatkowo jest to jedna z nielicznych osób w Gorzowie Wielkopolskim, która miała flagę Polski przy domu swoim, także gdzieś tam też był tutaj związany z ziemią, jeżeli chodzi o Polskę. Dodatkowo należy powiedzieć, że no nie był rasistą, tak jak niektórzy uważali. Czasem się gdzieś potrafił zaawanturować w pewnych kwestiach, ale też wyjaśniłem mu kilka kwestii, także też no naprawdę człowiek nieodgadniony, raczej groźny, natomiast ciężko inaczej. Ten, kto go poznał bliżej, wiedział, że to nie jest tak. Miłego dnia życzę.